Serdecznie zapraszam do odcinka 5 playlisty Iluzja pod tytułem Kontrola umysłów część 2. W poprzednim odcinku Kontrola umysłów część 1 opisałem 3 typy kontroli umysłów: hipnozę, perswazję i oszustwo. W tym odcinku wyjaśnię, skąd wzięła się propaganda powszechnie stosowana przez media nurtu głównego. Na początek parę ciekawostek dotyczących propagandy, będącej jedną z technik manipulacji według książki Marka Dice'a Prawdziwa historia fałszywych wiadomości. W rozdziale Potęga propagandy czytamy: w 1928 roku Edward Bernays, uważany za ojca relacji publicznych, opublikował książkę opisującą jego genialne metody kształtowania opinii publicznej, używając dostępne w tamtym czasie media, gazety, magazyny, czarno-białe filmy i radio. Telewizja dopiero w latach 50. Jego wiedza o sposobie wpływania na duże grupy ludzi, wykorzystując media, była tak bardzo wyprzedzająca jego czasy, że dzisiaj, prawie 100 lat później, metody Bernaysa są używane jako standardowe procedury operacyjne przez ludzi zajmujących się reklamą, przez aktywistów oraz przez rządy. Ciekawostka pierwsza. Bernays był siostrzeńcem sławnego psychologa Zygmunta Freuda, co może wyjaśniać, dlaczego był takim ekspertem w psychologii. Ciekawostka druga. Bernays odpowiada za tradycję kupowania kobietom diamentów jako symbolu miłości i małżeństwa. Ta norma kulturalna była sztucznie stworzona przez niego, kiedy pracował dla firmy handlującej diamentami De Beers, będącej w tamtym czasie monopolistą. Jego ówczesnym zadaniem było wypromowanie diamentów jako standardowego symbolu miłości. Bernays pisał: ci, którzy manipulują niewidzialnym mechanizmem w społeczeństwie, ustanawiają niewidzialny rząd, który jest prawdziwą władzą w naszym kraju. Jesteśmy rządzeni, nasze umysły są formowane, nasze smaki są ukierunkowywane, nasze idee są sugerowane, w większości przez ludzi, o których nigdy nie słyszeliśmy. W prawie każdej dziedzinie naszego życia, czy to w sferze polityki, czy biznesu, w naszym postępowaniu społecznym i naszym etycznym myśleniu, jesteśmy zdominowani przez stosunkowo małą liczbę osób, które rozumieją procesy umysłowe i wzory zachowań mas. To właśnie oni pociągają za sznurki w celu kontroli opinii publicznej. To ci, którzy ujarzmiają stare siły społeczne i wymyślają nowe sposoby, żeby uzależnić masy, wiązać i kierować światem. Dodaje on również: jakiekolwiek znaczenie społeczne ma być uzyskane, czy to w polityce, finansach, produkcji, rolnictwie, dobroczynności, edukacji, czy w innych polach, musi być dokonane przy pomocy propagandy. Propaganda jest ramieniem wykonawczym niewidzialnego rządu. Ten niewidzialny rząd ma tendencję do bycia skoncentrowanym w rękach niewielu ludzi. Z powodu kosztów manipulacji machiną społeczną, ludzi, którzy kontrolują opiniami i zwyczajami mas. Na zakończenie kilka słów o technice prania mózgów, brainwashing. Pranie mózgu to podstępne działanie mające na celu zmianę przekonań i wiary w celu wprowadzenia nowych ideałów i wartości. Może mieć cel pozytywny i negatywny. Pozytywny przykład dotyczący emigrantów z Afryki przybywających do Ameryki. Ludzie ci zmuszani są do zmiany swoich ideałów i wartości w celu dopasowania do nowej kultury i nowego otoczenia. Przykład negatywny. Rządy dyktatorskie często używają prania mózgów w celu przekonania obywateli do aprobaty działań rządu w sposób pokojowy. Przekonywanie do zmiany poglądów może następować poprzez kombinację różnych taktyk. Technika prania mózgu jest znana już od dawna.
Na przykład więźniowie wojenni byli często przekonywani do zmiany stron konfliktów. Czasami ludzie poddawani tej technice stawali się zażartymi i lojalnymi zwolennikami nowej władzy. Na tym zakończę odcinek 5, Kontrola umysłów, część 2, w którym przedstawiłem historię powstania propagandy używanej powszechnie w mediach publicznych. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek 6 zatytułowany Kontrola umysłów, część 3.